Dziś omówimy jedną z najważniejszych książek rozwoju osobistego. Nowa psychologia sukcesu. Oryginalny tytuł to Mindset, napisana przez panią psycholog Carol Dweck. Książka traktuje o dwóch typach ludzi. Jeden z olbrzymim potencjałem, żeby osiągnąć sukces, drugi niemal z automatu skazany na porażkę. Zaraz dowiesz się, który typ jest który i jak prosta zmiana podejścia może przesunąć cię z jednej grupy do drugiej. Typy stanów umysłu. Wyobraź sobie dwie osoby. Mają podobne zdolności, mieszkają w tej samej miejscowości. Zaczynają z tego samego poziomu. Po kilku latach jedna odnosi ogromny sukces, a druga ledwo wiąże koniec z końcem. Dlaczego tak się dzieje? Czy chodzi o szczęście, talent, a może o coś zupełnie innego? W książce Dweck wyjaśnia, że strach przed oceną i porażką wynika z głęboko zakorzenionego przekonania, że nasze zdolności, inteligencja czy talent są czymś stałym i niezmiennym. Jeśli wierzysz, że masz określony poziom inteligencji, to każdy błąd może być dowodem na to, że nie jesteś wystarczająco bystry. To właśnie nazywamy nastawieniem na trwałość albo zamkniętym sposobem myślenia. Jeśli porównamy to do gry w pokera, to osoby z takim nastawieniem myślą, że masz to, co ci rozdano i nic z tym nie możesz zrobić. Jeśli dostajesz dobre oceny albo łatwo przychodzą ci sukcesy, zaczynasz wierzyć, że masz dobre karty. Kiedy pojawiają się błędy, porażki, wyzwania, zaczynasz się obawiać, że twoje karty jednak nie są takie mocne. I wtedy wielu ludzi się wycofuje, przestaje próbować. Bo skoro nie próbujesz, nie możesz zostać oceniony. Sprytne, prawda? Carol Dweck zaobserwowała ten schemat w wielu eksperymentach. W jednym z nich dzieci dostawały do rozwiązania łamigłówki. Wszystkie radziły sobie dobrze i były zadowolone. Ale gdy tylko poziom trudności wzrósł, grupa dzieci chwalonych wcześniej za bycie zdolnymi szybko się zniechęcała. Bały się, że przestaną uchodzić za mądre. Z kolei inna grupa dzieci nie zrażała się trudnościami. Na pytanie, dlaczego chcą rozwiązywać łamigłówki, opowiadały, bo wtedy możemy stać się mądrzejsi. To osoby z nastawieniem na rozwój. Osoby z takim nastawieniem nie wierzą, że talent czy inteligencja to dar niebios. Wiedzą, że rozwój wymaga pracy. Oto kilka charakterystyk poszczególnych grup, jakie znajdziemy w książce Dweck. Osoby z zamkniętym sposobem myślenia bardzo często robią następujące rzeczy. Unikają trudnych zadań, boją się porażek, nie znoszą krytyki. Z kolei osoby z nastawieniem na rozwój szukają wyzwań, traktują porażki jako lekcje, wierzą, że ich zdolności można rozwijać. Plastyczność mózgu, talent a wysiłek. Wyobraź sobie, że twój mózg to nie twardy dysk o z góry ustalonej pojemności, lecz mięsień, który rośnie, gdy wystawiasz go na wyzwania. Tak w Mindset Carol Dweck tłumaczy ideę neuroplastyczności. Jej badania pokazują, że za każdym razem, gdy uczysz się czegoś trudnego, neurony tworzą nowe połączenia, a istniejące sieci wzmacniają się jak włókna podczas treningu siłowego. Twoje zdolności nie są z góry ustalone. Możesz się uczyć, rozwijać i zmieniać. Dweck podkreśla, że to właśnie przekonanie, że zdolności można rozwijać, uruchamia ten biologiczny mechanizm. Zachęca do podejmowania ambitnych zadań, dzięki czemu mózg przebudowuje się i staje się coraz sprawniejszy. Innymi słowy, twoja inteligencja nie jest stała. To proces, który możesz świadomie kształtować, jeśli tylko zamiast pytać, czy jestem wystarczająco zdolny, zaczniesz pytać, czego mogę się jeszcze nauczyć. Carol Dweck podkreśla, że talent to tylko punkt wyjścia, a nie gwarancja sukcesu. Pokazuje dwa kontrastowe obrazy. Z jednej strony kulturę korporacji Enron, która faworyzowała urodzonych geniuszy i skończyła katastrofą, bo pracownicy bali się przyznać do błędów. Z drugiej karierę Michaela Jordana, któremu odmówiono miejsca w licealnej drużynie i który właśnie dzięki codziennym, żmudnym treningom stał się ikoną koszykówki. Według Dweck, gdy ludzie wierzą w niezmienność talentu, chronią wizerunek geniusza kosztem rozwoju. Natomiast ludzie z nastawieniem na rozwój zamieniają każdą porażkę w dane do nauki. Rozumieją, że mistrzostwo rodzi się z praktyki, uporu i otwartości na krytykę. Talent jest więc iskierką. Dopiero systematyczna praca dostarcza tlenu, który pozwala jej rozbłysnąć. W rzeczywistości wysiłek to nie dowód na to, że nie ma talentu. Wysiłek to inwestycja w przyszłą, lepszą wersję siebie. Zmiana sposobu myślenia. Dobra wiadomość jest taka, że stan umysłu nie jest stały. Książka po części daje przepis, jak zmienić stan umysłu w kilku krokach. Krok pierwszy. Uczyń to świadomym. Rozpoznaj, w jakich obszarach twoich aktywności masz zamknięty umysł. Może masz problem z relacjami międzyludzkimi, karierą. Podejrzane są obszary, w których nie odnosisz postępów. Krok drugi.
Zrozum, skąd zamknięte myślenie się wzięło i jak działa. Krok trzeci. Zacznij być uważnym. Łap umysł na gorącym uczynku. Na przykład, gdy unikasz wyzwań, boisz się błędu, czy czujesz się gorszy. Krok czwarty. Praktyka nowego sposobu myślenia. Na przykład powiedz sobie, to trudne, ale dam radę, nauczę się, jeszcze tego nie umiem. Zmiana nie następuje od razu. To proces. Im częściej stosujesz myślenie prorozwojowe, tym silniejsze stają się twoje nowe ścieżki myślenia. Nadal pewnie mam zamknięty umysł w niektórych obszarach swojego życia. I to jest okej. Najważniejsze, żeby zauważyć ten schemat i go podważyć. Krytyka książki. Carol Dweck zrewolucjonizowała sposób, w jaki myślimy o sukcesie. Ale dziś coraz więcej psychologów i edukatorów stawia pytanie, czy naprawdę wszystko zależy od naszego nastawienia? Zobaczmy, jakie krytyki kierowane są pod adresem Carol Dweck i jej książki. Po pierwsze, uproszczenie rzeczywistości. W prawdziwym życiu mindset nie jest zero-jedynkowy. Człowiek może mieć pewien poziom growth mindset w jednej dziedzinie, np. sporcie, i drugi poziom fixed mindset w innej, np. matematyce. To bardziej przypomina spektrum, nie szufladę. Po drugie, niejednoznaczne efekty interwencji. Badania pokazują, że warsztaty promujące rozwojowy system myślenia w szkołach i firmach mają niewielki wpływ. Czasem działają, czasem nie. Metaanalizy sugerują, że efekty są małe i nietrwałe. Po trzecie, pomijanie kontekstu społecznego. Książka koncentruje się na jednostce, jej myślach, jej nastawieniu i często pomija bariery systemowe. A przecież nie każdy startuje z tego samego miejsca. Bieda, choroba, nierówny dostęp do edukacji to nie kwestia stanu umysłu, ale rzeczywistości. Główne myśli zawarte w książce. Po pierwsze, są dwa sposoby myślenia. Możesz wierzyć, że zdolności są stałe, fixed mindset, albo że można je rozwijać, growth mindset. Po drugie, stały stan umysłu boi się błędów. Jeśli myślisz, że albo to masz, albo nie, unikasz ryzyka, by się nie skompromitować. Po trzecie, prorozwojowy stan umysłu uczy się z porażek. W trudności widzi okazję do rozwoju. Po czwarte, liczy się to, co chwalisz. Chwalenie za talent może zamknąć na rozwój. Chwalenie za wysiłek i wytrwałość buduje odporność. Po piąte, stan umysłu można zmieniać. Nie jesteś na zawsze fixed ani growth. Po szóste, najlepsi wkładają bardzo dużo wysiłku w swój rozwój. Sukces nie zależy od talentu. Liczy się to, ile razy próbujesz. Po siódme, twój stan umysłu wpływa na innych. Rodzice, nauczyciele, szefowie. Ich podejście tworzy atmosferę. Ludzie rozkwitają tam, gdzie mogą się uczyć, a nie tylko błyszczeć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.